Witajcie w kolejnym odcinku Stodoła Garage, a dzisiaj pokażę Wam, jak złożyć całą górę silnika i złożyć tak naprawdę ten cały silnik już tutaj powolutku w całość, żeby go uruchomić. A więc zapraszam do oglądania. No i dobra, zabieramy się za montaż góry, głowic i tak dalej. Zaczynam od zamontowania wszystkich szklanek na swoje miejsce. Pamiętajcie, żeby te szklanki bardzo dokładnie wyczyścić, wymyć, wydmuchać i tak dalej. Teraz nasmaruję je po prostu olejem i każdą na swoje miejsce odkładam. I zwróćcie na to szczególną uwagę, bo jeżeli zakładacie stare szklanki, tak jak ja, to one wszystkie muszą wrócić dokładnie w to samo miejsce. Jak zakładacie nowe, no to już są nowe szklanki, ale stare są ułożone do tych gniazd, tak samo do lasek i tak dalej. Więc trzeba dokładnie w to samo miejsce każdą szklaneczkę włożyć. Smarujemy olejem, wkładamy do bloku. Jak włożycie szklaneczki, to czas na montaż szpilek. Teraz co do montażu szpilek, pamiętajcie, żeby wyczyścić wszystkie gwinty ładnie, dać odrobinkę olejku na samą szpilkę i wszystkie szpilki wkręcacie na miejsce. Pamiętajcie, że cała szpilka powinna Wam bez problemów ręką się wkręcać. Tylko delikatnie teraz wystarczy, czy na przykład żabką, po prostu ją delikatnie do oporku dokręcić i szpilki będziecie mieli pomontowane. Pamiętajcie, że tutaj w tym miejscu jedna ze szpilek jest lekko po prostu dłuższa. Do przykręcenia później samego mocowania chłodnicy i ucha od podwieszania silnika. No i wszystkie szpileczki mam już przykręcone. Powierzchnie wszystkie wyczyszczone. I teraz, jak widzicie, ustawiłem sobie tłoki wszystkie równo, żeby posmarować po prostu wszystkie gładzie olejem przed założeniem jeszcze głowic, żeby tutaj ten olejek sobie powolutku tam, że tak powiem, przez czas składania spływał. Tak samo posmaruję tutaj powierzchnię bloku, na to założę uszczeleczki i później też nasmarowane olejem głowice założę na blok silnika. Ale zanim sobie pozakładacie głowice, to niestety musicie sprawdzić te głowice, sprawdzić ich szczelność. Nieważne, czy to macie nowe głowice, czy po regeneracji, jak na przykład w moim przypadku. Musicie sprawdzić szczelność koniecznie po prostu zaworów. Test szczelności, co prawda od C330 i docieranie zaworów, jeżeli są nieszczelne, znajdziecie u mnie na kanale. Mówię od 330, ale to się niczym dokładnie nie różni. Procedura jest po prostu taka sama. Kolejna rzecz, to musicie, jak widzicie, wstawić wtryskiwacz i sprawdzić wystawanie końcówki wtryskiwacza. Ona u mnie wystaje od 3,5 do 4 mm w poszczególnych głowicach. Sprawdzałem 3,5 mm już w zupełności wystarczy, żeby tutaj nic się nam nie lało po głowicy. Bo jeżeli ten wtryskiwacz będzie wystawał za mało, to będzie lał nam tutaj po głowicy. U mnie nie jest zastosowana żadna podkładka pod wtryskiwacz. Nie ma tam żadnej miedziuchy, nic. Wszystko jest metal do metalu i to wszystko będzie pięknie szczelne. I przede wszystkim wtryskiwacz będzie wystawał odpowiednio, że tak powiem, daleko, ale też nie za daleko. Bo jeżeli będzie wystawał ten wtryskiwacz zbyt mocno, to może nam wytopić tutaj po prostu końcówkę wtryskiwacza. I teraz kolejna rzecz, to są same uszczelki. Uszczelki pod głowicę i ich montaż. Właśnie, mówiłem, żeby smarować po prostu blok. Ja smaruję ten blok i głowicę i tak samo nawet na podkładki tutaj delikatnie daję oleju, żeby zabezpieczyć po prostu wszystkie powierzchnie przed korozją. To tylko po to tutaj służy. I zobaczcie, że te uszczelki były posmarowane na grubo i zobaczcie, one to piją. One wciągają ten olejek w siebie i tutaj nie będzie żadnych problemów z dociśnięciem tych głowic, że tutaj ten olej zacznie nam wypychać. Nie, on za chwilkę się wchłonie i jest po problemie. I teraz, jak założyć w ogóle sobie te uszczelki? Ja jestem tego zdania i mam taką właśnie fajną teorię, że tak powiem, bo widzicie, one z jednej strony są tylko tak jakby zagięte, no a tutaj są z całej powierzchni tak jakby zrobione.
I teraz, jak widzicie, tymi powierzchniami ja daję do góry, bo chodzi o to, że ta góra uszczelki będzie miała lepszy kontakt z głowicą, niż by miała tutaj z samym cylindrem. I przez to będzie odbierana, wydaje mi się, lepiej temperatura z tej uszczelki po tej miedzi do głowicy niż do samego cylindra. Więc teraz ja czyszczę wszystkie głowice po kolei, wymywam je i zakładam na blok. Wszystkie głowice jak sobie założycie, to teraz czas na podkładki i nakrętki. Podkładki i nakrętki zawsze daję nowe, ze względu na to, że po prostu te nakrętki się, że tak powiem, trochę niszczą. Daję nowe nakrętki, nowe podkładki i teraz trzeba niestety założyć kolektory. Dolotowy, wodny i wydechowy. No i montaż kolektora wydechowego. Zaczynamy od przygotowania podkładek. Nowe 4. Do tego śrubawki z nowymi podkładkami sprężystymi. I wszystko po prostu przyłapujemy do głowicy. Pamiętajcie, że wyjście wydechu ma być skierowane ku tyłowi silnika. No i tam sobie kolektor wydechowy przyłapaliśmy. No to teraz czas zabrać się za kolektor wodny i dolotowy. Zabrałem się za wodny, bo go wymieniam. I zobaczcie, niby te powierzchnie są obrobione, no nie? Wszystko wygląda w porządku. Po przyłożeniu do głowic to się okazało, że te, że tak powiem, krućce są tak krzywe, tak nierówne, że to nie ma szansy w ogóle być szczelne. Oczywiście jeszcze tutaj wszystkie te wejścia musiałem oszlifować, bo tutaj było po prostu bardzo dużo zadziorów. Tak samo wejścia pod śruby, bo śrub to bym w ogóle nie włożył. No i zabrałem się za tę powierzchnię. No i zobaczcie, że ta powierzchnia już tutaj jako tako jeszcze widzicie wygląda. No nie, że tu jest w tym miejscu błyszczący, a tu jeszcze takie ślady obróbkowe. To jest w ogóle tak głębokie rusy, że to się w głowie nie mieści. A reszta zobaczcie jaka jest równa. Wszystko po prostu rzucam na szkło z papierem ściernym i po prostu jadę wszystkie powierzchnie. Bo z tymi powierzchniami, no zobaczcie, to nie ma szans być po prostu szczelne. Więc musicie zawsze nowe części sprawdzić, za każdym razem przygotować je przed montażem, bo no widzicie co się dzieje. A raz to oszlifuję i zakładamy. No i dobra, kolektor udało mi się w miarę możliwości po prostu przygotować. Zobaczcie, że te powierzchnie są znacznie równiejsze. Jeszcze gdzieniegdzie, jak widzicie, tutaj zostało, ale to są tak minimalne nierówności, że to już wszystko powinno być szczelne, a przynajmniej w tej chwili ma szansę być szczelne. Więc teraz bierzecie nowe uszczeleczki, smarujecie smarem do łożysk tocznych i zakładacie sobie kolektorek wodny, a następnie ta sama procedura jest z kolektorem dolotowym. Pamiętajcie oczywiście o nowych podkładeczkach sprężystych i wszystko idzie na śruby 8. No i okej, wszystkie kolektory już mam przyłapane. To teraz należy je dokręcić. I teraz tak, jeżeli chodzi o wodny i dolotowy, to tutaj mamy 13-15 Nm. Jeżeli chodzi o wydechowy, tu już mamy śruby 10. I tutaj 25-27 N powinno w zupełności wystarczyć. Nawet możecie dociągnąć do tych 30. Tylko ja na przykład robię to w ten sposób, że ja dokręcam z połową sił te kolektory. Bo później i tak je będę luzował, bo to się wszystko, że tak powiem, trochę ponapręża po dokręceniu głowic i później to wszystko podkręcam, żeby zluzować wszystkie te kolektory, bo na przykład zdarza się, że kolektory wydechowe gdzieś tutaj Wam pękają. Zdarzają się takie akcje. I to jest właśnie spowodowane tym, że jak dokręcicie głowicę, to później nie luzujecie tego kolektora. A tak jak go się zluzuje, on się sobie
odpręży, dokręcacie go z powrotem, później już z odpowiednią siłą i wszystko będzie raz, że szczelne i druga sprawa, że nic nie ulegnie z biegiem czasu uszkodzeniu. Więc teraz ja dokręcam kolektory i za chwilę dokręcamy głowicę. Kolektory przykręcone, żeby mi ktoś tutaj nie zarzucił, że jak to dokręcić na 15 czy tam 13 Nm, jak tu klucza nie można włożyć nasadkowego i nie można dojść z kluczem dynamometrycznym. To weźcie sobie po prostu śrubę i nakrętkę 8, wkręćcie w imadełko, dokręćcie na przykład kluczem dynamometrycznym takim na 13 N. Później bierzecie klucz płaski i próbujecie to dokręcić. I zobaczcie, jakiej siły po prostu musicie użyć na samym kluczu, czy to po prostu dokręcić, że tak powiem, jednym palcem, czy też po prostu dwoma. I wtedy macie wszystko w miarę precyzyjnie dokręcone. Dlatego są te widełki 13-15 Nm, tak? W miejscach, gdzie nie możemy dotrzeć, to po prostu sobie można w ten sposób bardzo precyzyjnie dokręcać te śruby. No i jak kolektory dokręciliście, to czas na dokręcanie samych głowic. Co musicie wiedzieć o dokręcaniu głowic? Że jak macie wtryskiwacze, to niestety jarzma trzeba zdjąć, bo po prostu nie dojdziecie tutaj do tej śruby kluczem nasadowym. A najlepiej jednak by było to dokręcać nasadką. Druga sprawa to jest to, że szpilki, a właściwie nakrętki głowicy dokręcamy z siłą 140-150 Nm. No i trzecia bardzo ważna sprawa to jest kolejność dokręcania. Pamiętajcie, że musimy być od strony wtryskiwaczy i dokręcać w tym określonym schemacie. Czyli mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, 11, 12. I tutaj mamy 13, 14, 15 i 16. Ja dla uproszczenia sobie życia to po prostu numeruję to na głowicach. I teraz kolejna oczywiście bardzo ważna kwestia to jest to, że nie róbcie tego, że tak powiem od razu. Nie dokręcajcie z maksymalnym momentem tych głowic w tym schemacie. Tylko podzielcie to sobie na kilka stopni. Czyli powiedzmy dokręcicie na 40, 60, 80, 100, 120 i powiedzmy 140 Nm. Im bardziej to rozłożycie, że tak powiem, w czasie, tym lepiej te głowice po prostu osiądą i wszystko ładnie się Wam ułoży. No i ja swoje głowice już dokręciłem. Jestem lekko zasapany jeszcze, bo jak się objeżdża to 5-6 razy, no to trzeba się trochę namachać. Teraz luzuję kolektor wydechowy, kolektor dolotowy i wodny i dokręcam już je z pełną, że tak powiem, siłą. Czyli 13-15 N i tutaj 25-27 Nm. No i teraz co do zakładania lasek, to pamiętajcie, że jak rozkładacie silnik, to żeby je ułożyć, że tak powiem, w taki sposób, żeby wiedzieć, która część była w górze, która była część w dole i nie pozamieniać ich miejscami. Więc tak jak ja to wcześniej zrobiłem przy demontażu silnika, jeżeli widzieliście to na filmie, to sobie powbijałem wszystko w kartonik, żeby wszystko wróciło dokładnie na swoje miejsce. Ale później do mycia po prostu je wszystkie poznaczyłem w górnej części, żeby wiedzieć, która jest dokładnie z którego miejsca i którą stroną, że tak powiem, ma iść do góry. Jak wszystkie laski umieścicie, włożycie je od góry, to musicie upewnić się, czy na pewno wszystkie ładnie siedzą tutaj w szklaneczkach. Jak już wszystko ułożycie tutaj ładnie, to możecie zakładać koniki. Wszystkie koniki też pamiętajcie, że mają wrócić dokładnie na swoje miejsce do tych samych laseczek. No i założenie samych koników. Jak macie tutaj wyczyszczone ładnie powierzchnię, to wszystko to smarujecie olejkiem. Tak samo szpileczkę. Tutaj powierzchnie cierne też możecie sobie wstępnie już nasmarować. Tak samo nawet i tutaj troszkę olejku wlać. Zakładacie konika, sprawdzacie, czy laseczki są wpasowane. Bierzecie podkładeczkę, nową sprężystą nakrętkę i dociskacie to wszystko z siłą 45-50 Nm. No i jak już koniki sobie przykręciliście, to wstępnie sobie po prostu kasujecie, że tak powiem, tutaj luzy, tak żeby po prostu te
koniki Wam najzwyczajniej w świecie nie latały, tak jak ten na przykład. Po prostu ma być tutaj delikatny wstępnie luz i obracajcie sobie tym silnikiem. Jeszcze zanim zaczniecie obracać, to wszystko sobie delikatnie tutaj posmarujcie, żeby najzwyczajniej w świecie nie pracowało na sucho. No i jak sobie pokręcicie tym silnikiem troszkę, to możecie zabrać się za ustawienie zaworów, luzu pomiędzy nimi. Więc bierzecie szczelinomierz i wybieracie sobie 20 setnych i 30 setnych. 20 setnych ustawiamy luz zaworowy dla zaworów dolotowych, 30 setnych dla wydechowych. Po prostu bierzecie szczelinomierzyk, jak widzicie, i regulujecie po prostu tutaj śrubokrętem, zakontrowujecie nakrętki kontrujące i macie wszystko poregulowane. Tylko musicie pamiętać, żeby tłok był w górnym, martwym położeniu. I teraz jak to zrobić? Można to zrobić wyciągając wtrysk i zobaczyć, gdzie jest w tej chwili po prostu tłok. Ale też musicie obserwować oczywiście dźwigienkę. W momencie, kiedy dźwigienka, a właściwie konkretnie zawór dolotowy się zamknie, no to tłok już idąc w górę ma SUV kompresji i wtedy dojeżdżacie po prostu tłokiem do górnej płaszczyzny i wtedy dopiero regulujecie luz zaworowy. Powtarzacie tą czynność na każdym z cylindrów. No i jak już sobie zaworki poregulujecie, to możecie sobie założyć teraz dekielki. Zanim je założycie też, to sobie zalejcie to normalnie olejem. Niech on Wam tam spłynie, że tak powiem. Lepiej niech to po prostu już będzie wstępnie dobrze nasmarowane. Po prostu strzykaweczką sobie tutaj polać ładnie po tych wszystkich elementach, żeby to po prostu do momentu założenia tego silnika na ciągnik, a do tego jest jeszcze długi kawałek drogi, to żeby tutaj nic złego, że tak powiem, się nie działo. Żadna korozja się nie pojawiła czy coś. Co do dekielków, pamiętajcie, żeby ten roweczek bardzo dokładnie wyczyścić, żeby tutaj nie było żadnego brudu. No i zakładacie oczywiście nowiuteńką gumową tą uszczeleczkę. Pamiętajcie, że jak ją upychacie, to sprawdźcie, czy ona w każdym miejscu na pewno Wam ładnie weszła, a jeżeli nie weszła, to zobaczcie, bo czasami się zdarzy, że te uszczelki są, no jakie są, jakieś nadlewki są, i można to skorygować nożem, czy coś w tym stylu, żeby to na pewno wszystko ładnie weszło i na pewno docisnęło ładnie do głowicy. Oczywiście na dekle zakładacie podkładeczki miedziane i na to nakręteczka. No to też jest tu semeczka, tutaj te 13-15 Nm w zupełności wystarczy. Ja tutaj mam takie 3 węższe, jedną szerszą, ale i tak zaraz po 10 motogodzinach te podkładki będą do wymiany, więc sobie po prostu kupię, bo mi zabrakło, no to dlatego jedną daję szerszą. No i dobra, smaruję to wszystko, zakładam dekle. No i wszystkie tutaj górne dekielki dokręcone, to przykręcimy sobie od razu boczne. No to teraz wystarczy Wam wziąć dekielki, nowe uszczelki korkowe, wszystko odtłuścić, bo pamiętajcie, że pod uszczelki korkowe zawsze wszystko odtłuszczacie, żeby te uszczelki Wam się, że tak powiem, nie rozjeżdżały. I do tego idą śruby 10 z takimi fajnymi podkładeczkami, widzicie, i nowiutkie o-ringi. I przykręcacie to wszystko na jakieś 25-27 Nm i wszystko będzie pięknie szczelne. Pod warunkiem, że oczywiście oczyścicie wszystkie tutaj ładnie powierzchnie, żeby wszystko Wam ładnie dolegało. Tak samo jak i dekielków. Wszystko musi być po prostu pod spodem czyściutkie. Jeszcze ewentualnie zanim założycie w ogóle uszczelkę, to przyłóżcie sobie dekiel i zobaczcie, czy on w ogóle Wam po prostu dolega do płaszczyzny. Jeżeli Wam nie dolega, to znaczy, że macie coś tutaj na przykład podgięte już i można sobie delikatnie klepnąć młotkiem, żeby ten dekiel Wam się po prostu lepiej dociągał. No i dekielki zamontowane. Jeszcze podczas montażu zwróćcie uwagę na to, żeby ta uszczelka na pewno Wam wszędzie weszła pod sam dekielek, bo jeżeli ją gdzieś przytniecie, bo ta krawędź jest tutaj zaoblona, żeby tą uszczeleczkę tam trzymać, tak, to wtedy będziecie mieli to nieszczelne. A tak, to ta
korkowa uszczelka ładnie Wam się tam w środku ułoży i wszystko na pewno będzie szczelne. Jeszcze tak w tak zwanym międzyczasie przykręciłem po prostu sobie tutaj broki, bo pamiętajcie, że przy czyszczeniu bloku zawsze wykręcacie wszystkie broki. Tu się znajduje 5 sztuk, tu znajduje się kolejny i jeszcze tam pod pokrywą znajduje się kolejny od całej tej arterii. Jak tutaj od arterii, że tak powiem, głównej odkręcicie czy to z przodu, czy to z tyłu, no to już możecie całą arterię sobie bez problemu wyczyścić. Ale tutaj te kanały do wałka rozrządu i jednocześnie do panówek głównych i tak samo z panewek głównych później idzie olej do korbowodowych. Tutaj te kanały wszystkie możecie sobie bez problemów wyczyścić. Oczywiście jak przykręcacie broki, no to pamiętajcie o nowych podkładkach. Ja tutaj dałem aluminiowe w tym przypadku i na pewno wszystko będzie szczelne. I teraz jeszcze przykręcimy sobie, będąc z tej strony, kruciec od filtra olejowego tutaj wraz z tą częścią arterii, która łączy nam filtr z arterią główną silnika. I teraz co do samej powierzchni. Jak widzicie, oczywiście wszystko przejechałem na szkle i powiem Wam, że ten kruciec to była masakra, bo najpierw w ogóle zaczęło brać samiutkie brzegi, nic poza tym, samiutkie brzegi i zaczynało schodzić coraz bliżej środka. Była strasznie nierówna ta pokrywa, ten tutaj kruciec. I teraz ta powierzchnia jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Dlaczego? Jak widzicie, tu jest główny kanał doprowadzający olej tutaj na tą zewnętrzną część filtra. I później z wnętrza filtra olej idzie tutaj przez środek i wychodzi nam na arterię. I teraz, dlaczego ta powierzchnia jest tak ważna? Zobaczcie, jaką tutaj macie małą odległość pomiędzy tym głównym ciśnieniem, a w sumie komorą silnika, bo tutaj ten otwór cały łączy nam się z komorą silnika. I teraz, jeżeli ta powierzchnia nie będzie równa, to zobaczcie, ta odległość, jeżeli nie będzie dobrze dociskana, to jaki to problem, żeby, że tak powiem tutaj, tą uszczelkę najzwyczajniej w świecie wydmuchać. I część oleju Wam trafia bezpośrednio z powrotem do komory silnika, a nawet tego nie jesteście świadomi. Więc ta powierzchnia musi być równa i tak samo tutaj ta powierzchnia na bloku. Wziąć sobie szkło, przejechać, sprawdzić, czy to jest na pewno równo. Nawet sufmiarką sobie przyłożyć. Sufmiarka nie jest idealnym przyrządem, ale zawsze jak nie macie liniału, to jeszcze sufmiarka powinna, że tak powiem, Wam coś wykazać, że tutaj są jakieś nierówności. Po prostu sobie podświetlić latareczką, czy nie ma prześwitu pomiędzy sufmiarką a powierzchnią. Tak jak mówię, to nie jest idealny sposób, ale zawsze Wam coś mniej więcej pokaże. Szkło i papier mi tutaj naprawdę dużo pokazało, że naprawdę zaczęło brać najpierw brzegi, a dopiero później środek. I powiem Wam, że spędziłem nad tym solidne pół godzinki, żeby to ładnie i równiutko wyszlifować. Teraz smaruję uszczeleczkę smarem do łożysk stocznych. Przyłapuję to na śrubki, oczywiście z nowymi podkładkami. No tak, i oczywiście jak macie to połączone z rurką, tak jak u mnie, z czystego lenistwa, szczerze mówiąc, po prostu mi się nie chciało tego odkręcać i nie miałem po prostu takiej potrzeby. To pamiętajcie, żeby tutaj pod tą śrubę, która łączy to Wam z arterią główną, dać nowe podkładki miedziane. A śruby tutaj dziesiąteczki dokręcacie z siłą 30 Nm. Od razu przykręcacie tutaj kruciec, to łapiecie sobie od razu tutaj tą śrubkę. Ta śrubka powinna być przykręcona na 40-45 Nm mniej więcej i od razu sobie zamykacie to wszystko filtrem oleju. Smarujecie tą powierzchnię gwint i tutaj uszczelkę i dokręcacie tylko rękami. Wystarczy to dosłownie jedną ręką porządnie ścisnąć, dokręcić i to w zupełności wystarczy. No może z tą jedną ręką to przesadziłem, bo to zależy kto będzie dokręcał, ale po prostu sobie porządnie dokręćcie ten filtr. Ja właśnie dokręcam, mówię, jedną ręką, bo
Po prostu mam tyle siły, jak wy, że tak powiem, nie macie, to musicie może użyć 2 rąk. I już tutaj tak naprawdę z tej strony zostały nam tylko pierdółki w postaci czujnika ciśnienia oleju i tutaj musi iść kranik spustowy wody, właściwie to cieczy chłodzącej, i przenosimy się na drugą stronę. A na drugiej stronie najpierw uzupełniamy sobie szpilki od mocowania pompy wtryskowej. No i montaż pompy. Jak wkręcicie sobie już szpilki, to zakładacie tutaj orinczek. Na pompie musicie ładnie oczyścić tutaj powierzchnię. Ja ją przejechałem nawet papierem delikatnie 600, żeby to wszystko było po prostu czyściutkie. Na pompę zakładacie oczywiście sprzęgiełko. Sprzęgiełko dosłownie tutaj nie ma mieć prawa ani grama luzu. Sprawdźcie, jak tutaj wchodzi Wam na samą pompę i sprawdźcie tak samo, jak wchodzi tutaj Wam na ten wałek napędzający. Po prostu tutaj nie może być żadnego luzu. Ja już to sprawdziłem, wszystko jest ok. I teraz tak, nasmarujcie sobie wszystkie te powierzchnie olejkiem. Tak samo tutaj na sprzęgiełko dajcie delikatnie olejku, żeby to wszystko już było po prostu nasmarowane. Tak samo tutaj te powierzchnie nasmarujcie olejkiem. Zakładacie pompę i na pompę, na szpileczki zakładacie podkładki płaskie. Na to idą sprężyste i później nakrętki. I oczywiście musicie sprzęgiełko wpasować tym, widzicie, ząbkiem większym. Tutaj niestety wałeczek. Ja mam tutaj takie dłuższe szpilki, więc mam trochę zadanie prostsze, bo chodzi o to, że po prostu sobie przyłapię tą pompę, nieważne czy ona trafi na sprzęgiełko czy nie, i po prostu delikatnie sobie będę obracał wałem i pompą na fasolkach ruszał, żeby dokładnie wpasować się tutaj w te sprzęgiełko. Więc zakładajmy to. No i okej, pompa już jest na miejscu. Zapomniałem Wam wspomnieć o bardzo ważnym szczególe, że tutaj z tyłu normalnie macie rurkę przelewową. Jej na razie w ogóle nie montuję i musicie ją zdemontować, jeżeli chcecie przykręcić pompę. Ja pompy na razie nie przykręcam, ze względu na to, że będę musiał wyregulować jeszcze tutaj kąt początku tłoczenia w tej pompie, no bo niestety, ale wszystko będzie tutaj w tej chwili rozregulowane. Mimo tego, że tutaj było coś tam znaczone, ale nie wiem, kto to wcześniej znaczył, bo ja tego nie robiłem. I pompę, jak chcecie dokręcić, to 25-27 Nm do 30. Tutaj w zupełności powinno wystarczyć. Teraz zamontuję sobie jeszcze tutaj kolanko od wydechu. No i montaż kolaneczka. Ja tutaj zastosuję sobie śruby, które jeszcze specjalnie skracałem, żeby po prostu na całą długość gwintu mi tutaj ładnie weszły, bo nominalnie, że tak powiem, powinny iść tutaj szpileczki, nakrętki i podkładeczki, tak? Tak to powinno być złożone. No i co? Zakładamy nową uszczeleczkę, przyłapujemy kolaneczko i ja śruby smaruję sobie smarem grafitowym. I powiem Wam, że według mnie jest to dość skuteczna metoda, bo próbowałem różnego rodzaju innych smarów, miedzianych i innych, ale powiem Wam, że na graficie nawet po wielu latach udaje się to bez problemu właściwie wykręcić. Więc skręcamy, to są śruby dziesiąteczki, także tutaj też 25-27 N w zupełności wystarczy. No to jak zamontowałem kolanko, to zabrałem się za pompę. Tutaj wyczyściłem tą powierzchnię, że tak powiem, w miarę możliwości. Kloceczkiem z papierem ściernym, tylko pamiętajcie, że ten kloceczek, a właściwie to ta deseczka, to nie jest taka zwykła deseczka, bo ona została po prostu wyrównana na szkle najpierw, żeby tą powierzchnię tutaj delikatnie wyrównać. I teraz widzicie, tu są jeszcze jakieś wżerki. No ale już to po prostu zostawię, bo to by było trzeba tutaj poświęcić, nie wiem, z godziny albo i 2, albo i więcej. Albo ewentualnie planować całą powierzchnię. Tylko że trzeba cały blok by było wieść. No ale to nie ma najzwyczajniej w świecie sensu. Teraz już to na pewno będzie szczelne. Ale jeszcze właśnie. Pompa. I zobaczcie, pompę też rzuciłem na szkło. I tu u góry widzicie
praktycznie nie bierze. Brzegi bierze, zobaczcie dół. W ogóle jeszcze do niego nie dotarłem. I widzicie, w sumie no to nie jest nowa pompa, tak? Ale prawie, że nowa, bo wygląda naprawdę na bardzo, bardzo świeżą. I zobaczcie, że te powierzchnie no są jakie są, niestety. Trzeba to po prostu wyrównać, żeby to było wszystko szczelne. No i patrzcie teraz. Dół pompki. Boczek, góreczka. I co powiecie? Będzie szczelne czy nie będzie szczelne? Ja uważam, że będzie. A więc co? Uszczeleczka na smar do łożysk tocznych. Samo nasmarowałem tutaj delikatnie tą powierzchnię całą. A niech nie rdzwieje chwilowo. I tak to na początku będzie zalewane wodą, bo będziemy płukać ten silnik po złożeniu jeszcze. Ale to inna historia. Więc teraz przykładamy tylko pompę, śrubeczki, nowe podkładki na to. Zaraz skołuję oczywiście sprężyste i dokręcamy. A dokręcamy oczywiście to z siłą 25-27 do tych 30 N. Te dziesiątki możecie dokręcić. Pompka ładnie się kręci, także wszystko jest w porządku. Jeszcze oczywiście za chwilę ją przesmaruję od razu, bo po myciu w myjce komorowej wodą mogła gdzieś się dostać woda na łożyska, więc od razu ją sobie przesmaruję. I wracamy, że tak powiem, do pompy wtryskowej, a właściwie do układu paliwowego i będziemy montowali filtry. No i teraz montaż tak naprawdę wspornika filtrów, czy to też można powiedzieć obudowy. Co musicie wiedzieć o obudowie? Nawet nie przy montażu silnika, tylko ogólnie przy każdej wymianie oleju. Bo część z Was po prostu myśli, że to po prostu odkręcić, wyczyścić, wrzucić nowe filtry, nowe uszczeleczki, założyć i wyrąbane, nie? Ale zapominacie o jednej bardzo ważnej rzeczy. A generalnie chodzi o samą tą obudowę. Zobaczcie, widzicie już te ślady? Raz, że ktoś możliwe, że tu grzebał po prostu śrubokrętem, żeby na chama jakoś wyrwać te uszczelnienie. Nie wiem dlaczego to robicie tak, że tak powiem, czasami bezczelnie. Trzeba to zrobić po prostu delikatnie. Przesunąć ten o-ring nawet jakimś, nawet śrubokrętem, po prostu śrubokrętem zaprzeć, obrócić ten tutaj o-ring, czy tą uszczelkę, no bo to nie do końca jest o-ring, bo on jest tutaj kwadratowy, tak? Po prostu zaprzeć za jego środeczek, obrócić go i on sam stąd wychodzi. No i druga sprawa, żeby czyścić te powierzchnie, bo też tutaj na przykład też są takie małe jakieś ryski, malutkie dziureczki. Po prostu widać, że tam jakiś syf się dostał pod to uszczelnienie i po prostu są takie delikatne wgłębienia. Pamiętajcie, że przy wymianie filtrów to po prostu wyczyścić najzwyczajniej w świecie. I ja tutaj nawet sobie wziąłem, po prostu pozginałem papier, tylko że nie wiem, gdzie tu go mam. No nie wiem, mam tutaj pod ręką. Po prostu papier normalnie, zobaczcie, P600. Pozginałem go tak, że mi wchodził tutaj w rowek i wyjechałem to wszystko, wyczyściłem dosłownie do gołego aluminium. I teraz w to można włożyć uszczelkę. I teraz same kielichy te. Tak samo z tymi kielichami. Zobaczcie. Jak macie te powierzchnie, to one muszą być równe. Tu mam jeszcze, o, widzicie? Taki jest taki malutki zadzioreczek. Oczywiście. Najprawdopodobniej komuś po prostu ten kielich wypadł, albo nie wiem w ogóle, zobaczcie co tu się wydarzyło, bo on jest tutaj aż w ogóle spawany. Co prawda jest chyba szczelny, ale nie wiem tego, no nie wiem. To było wszystko tak zasyfione i tak zawalone, że do końca nie wiem, czy to będzie szczelne. Tak samo nie wiem, co tutaj będzie z przewodami, bo kurczę, też nie róbcie takich rzeczy. Tylko czy to jest ta strona? Nie, to chyba jest druga strona. Nie wiem, czy to uda mi się Wam pokazać. Chodzi o to, że te nakrętki, właściwie przepraszam, śruby, zostały tak mocno dokręcone, o, to widać, że tu jest normalnie stożek zrobiony. To wszystko weszło do środka. Tak to było mocno dokręcone. Żeby zdjąć uszczelki, właściwie te podkładki miedziane z tych śrub, to zobaczcie, co tu ja musiałem zrobić. To jest, te podkładeczki powinny same dosłownie z tych śrub schodzić. To było tak dowolone, tak rozpłaszczone, że niestety
ale to było trzeba mocno dziobać. I szczerze mówiąc, na tych powierzchniach nie wiem, czy to będzie szczelne, mam taką nadzieję. I druga sprawa, jeszcze, właśnie. Tu jest, jak widzicie, już, że tak powiem, w innym kolorze przewód, czyli już był wymieniany, tak? I teraz, jak zakładacie nowe przewody, to weźcie, sprawdźcie te powierzchnie, bo to było normalnie przyklejone, skręcone tutaj razem z farbą tą podkładową. No i powiedzcie mi, no ja nie wiem, czy to było szczelne, mówię, bo tu wszystko było zalane, to było tak urąbane, że wydaje mi się, że po prostu to nie było szczelne. No i oczywiście, wziąłem papier ścierny, tak? Normalnie tu jest przyklejony 150, ale robiłem to normalnie, zobaczcie, na wodnym, tylko po prostu położyłem jedno na drugim. I widzicie, że są po tych przewodach, po szlifowaniu ich zrobione tutaj po prostu powierzchnie. No i teraz ten przewód, nie wygląda najgorzej. Jest jeszcze trochę tak naprawdę sfatygowany, można by było go jechać jeszcze bardziej, ale wydaje mi się, że będzie to po prostu najzwyczajniej w świecie szczelne. Więc teraz tak, ja tu wkładam uszczeleczkę, filtry oczywiście w kolejności przepływu, czyli najpierw mamy tutaj wstępny, tak, z tej strony i później dokładnościowy, bo tu jest wyjście, tu jest wejście. Czyli ma być najpierw wstępny, później dokładnościowy. Filtr wstępny to jest ten filcowy i dokładnościowy to jest ten papierowy już, więc wkładacie je do kielichów. I teraz oczywiście pod śruby, które przykręcają tutaj sam kielich, idzie miedziana podkładeczka. I też tutaj pamiętajcie, to są śruby 8. Tutaj 13-15 Nm i to musi być wszystko szczelne. Jeżeli macie wszystkie powierzchnie idealnie zrobione, równe, to musi to być szczelne. Nie dowalajcie tych filtrów z nie wiadomo jaką po prostu tutaj siłą, bo tylko sobie raz, że zrobicie krzywdę w postaci uszkodzenia gwintu, to jeszcze to wszystko, że tak powiem, rozwalicie, bo to też pamiętajcie, że tu jest miedź, to jest aluminium. Aluminium szybciej wam się, szczerze mówiąc, podda niż miedź. I później macie doły. Faktycznie, że u mnie tutaj już są takie dołki, czyli ktoś to musiał naprawdę nieźle dowalać. Te powierzchnie, też się nad tym zastanawiam, ale zeszlifowywać to wszystko aż do tego dołku, to będzie ciężko. Mam nadzieję, że to po prostu będzie wszystko szczelne. Jak nie będzie szczelne, to trudno, coś tutaj będziemy później kombinować, ale mam nadzieję, że będzie szczelne. Na tyle, ile, że tak powiem, tutaj mogłem zrobić, to po prostu zrobiłem. I reszta to już jest trochę łód szczęścia, ale zrobiłem już z tym, co mogłem. Mógłbym to powymieniać, ale to jest wszystko na zewnątrz. Tutaj nie mam problemów, sobie mogę najwyżej w każdej chwili dany element po prostu wymienić. Aczkolwiek, mówię, mam nadzieję, że to będzie szczelne. Więc wracając do składania, to uszczeleczki w środek, filtry w kielichy i skręcamy to. I wszystko dopiero montujemy na bloku. Tak, i jeszcze jedna sprawa. Jak składacie to tak, że tak powiem, na sucho, jak ja w tej chwili, to posmarujcie to sobie olejem. Miejsca, gdzie siedzą o-ringi. Te uszczelki, przepraszam. Chodzi o to, że te uszczelki po prostu, te powierzchnie będą najzwyczajniej w świecie zabezpieczone przed korozją. Bo po prostu z warunków atmosferycznych, z kropliny i tak dalej, jeżeli to wszystko będzie idealnie szczelne, to po prostu tutaj zaczyna wam delikatnie podbierać. Można to też nasmarować w ogóle smarem po prostu stałym jakimś do łożysk, żeby ten smar tutaj został i nie korodowały wam po prostu te powierzchnie i żeby te obudowy się najzwyczajniej w świecie nie zużywały tak szybko od warunków po prostu atmosferycznych. Więc dobra, już wkładam te uszczelki i montujmy to na blok. No i dobra, filtry są już zamontowane na silniku. Pamiętajcie, że tutaj mamy śruby dziesiąteczki, także 25-27 Nm. Do tych 30 możecie sobie je spokojnie dociągnąć. Więc teraz montujemy przewody. Jeden z przewodów musi być przełożony tutaj aż za pompę, jak widzicie. I to jest wyjście z filtrów. No i ten króciutki idzie tutaj w ten sposób od pompki wstępnej do
samych filtrów. Pamiętajcie, że tutaj pod te śruby musicie dać nowe podkładki miedziane, żeby to wszystko było szczelne. Tak samo tutaj pod kruciec. I wszystkie te śrubki, które dociskają nam te przewody, 40 newtonometrów w zupełności tutaj powinno wystarczyć i to powinno być szczelne. Jeżeli nie jest szczelne, to znaczy, że macie problem z którąś po prostu powierzchnią. No, jeszcze tutaj sobie może wyrównam, chociaż nie ma takiej potrzeby, bo tutaj widzę, że te powierzchnie na tych kruczcach są jak najbardziej w porządku. Tutaj przy pompie nic nie zrobię. Także wszystko musi być szczelne, więc zakładamy te przewody. I jeszcze zanim założycie przewody i na przykład jak tutaj macie zatkany kruciec, to możecie sobie sprawdzić, czy macie sprawne zaworki najzwyczajniej w świecie. Jak to sprawdzić? Po prostu pompujecie pompką, bo to są dokładnie te same zawory i słuchacie, czy wam tutaj cofa powietrze. U mnie tutaj słychać, że delikatnie cofa, ale te zaworki i tak zwykle tak idealnie nie są szczelne, ale skoro ona i tak tutaj słyszę wyraźnie, że pompuje, to znaczy, że te zaworki jak najbardziej są sprawne. No i jak tu już wszystko macie sprawdzone i szczelne, to czas zabrać się za sprzęgło koło zamachowe i społowienie całego ciągnika. Ja, jak widzicie, już wszystko poskładałem, więc wszystko znajdziecie na moim kanale. A jak robicie silnik, to i tak was ten temat nie ominie. Ja to po prostu dzielę na dwa oddzielne filmy, żebyście mieli łatwiej znaleźć te informacje. A więc teraz zróbmy szybkie cyk-fuch i społówmy ciągnik. I silnik wstawiony. Już wisi tutaj o własnych siłach. Także wszystko już jest w porządku. Wjechały również przewody paliwowe. I wiecie co? Powiem wam ciekawostkę. Musiałem obrócić tutaj, jak widzicie, głowiczkę sprężarki. Ze względu na to, że akurat tutaj przewód idzie tutaj w ten sposób. W drugiej mojej 60 wychodzi normalnie ten kruciec do przodu. I ja tak instynktownie po prostu to wstawiłem. A się okazuje, że tutaj są jakieś dwa typy przewodów i tutaj idzie przy bagnecie i wchodzi do osuszacza. No zdziwiłem się. No ale dobra, mniejsza w to. Teraz zdejmuję żurawia z niego w ogóle i podjeżdżam tutaj przodkiem. No i dobra, wspornik przedni wjechał raz z całą przednią osią. Oś oczywiście została wyregenerowana, żeby nie było. Trochę tutaj było rozwałki, bo tutaj nawet ta oś była, ta rura tutaj była pęknięta. Zobaczcie, tu jest taka nadstawka, bo tam od spodu to wszystko pękło, niestety, ale udało to się wyregenerować. Był tutaj również rozbity otwór, więc został wytulejowany. W tej chwili nie ma żadnego luzu. Jeżeli chcecie sobie sami wyregenerować taką oś, to tutaj nie ma najmniejszego problemu. To jest oś płaska, dokładnie taka sama jak od 30. Jedyne czym to się różni, to jest sam wspornik, ale same tuleje, cała ta oś, wszystko jest to samo. Więc wystarczy, że obejrzycie tamten film, który jest już u mnie na kanale i bez problemów wyregenerujecie sobie taką oś. Ewentualnie z pomocą tokarza, tak jak to u mnie było, żeby wytulejować tutaj tą tuleję i wstawić tutaj porządnie wszystko na nowo. I teraz co z tym, że tak powiem, dalej? Jeszcze jedna sprawa. Różnica pomiędzy tymi wspornikami, między 30 a 60 jest taka, że zawsze, ale to zawsze, musi zostać tutaj jedna śruba. Bo zobaczcie, po prostu ja nie jestem w stanie tutaj w żaden sposób wyciągnąć. Ona mi się zablokowuje o oś i nie mogę jej wyciągnąć. Tak samo jest i z drugiej strony, po prostu jak ta śruba tutaj jest, no to się zapiera, zobaczcie, o oś. Więc zanim włożycie sobie ośkę, to niestety musicie włożyć również te śruby. Więc ja podjeżdżam tutaj do silnika i przyłapuję to wszystko na sam silnik. No i okej, przodek już praktycznie wisi. Została mi jedna ostatnia śruba. Pamiętajcie, żeby śruby sobie nasmarować. Ja tutaj używam smaru stałego.
do łożysk tocznych i oczywiście nowa podkładka sprężysta. Ostatnia śruba ląduje na miejscu i to będziemy dokręcali. Oczywiście jak chcecie dokręcić przodek, to musicie wiedzieć z jaką siłą. I tutaj znów przychodzi z pomocą tabelka. Śruby M16, twardość 5,8, 130 N. Myślę, że jak dokręcicie na 150, co ja też tak zrobię, tutaj w zupełności wystarczy i będzie porządnie to się wszystko trzymało. No i okej, wszystko jest pięknie dokręcone. I tak, możecie mnie zhejtować. Na tych śrubach, które były włożone, zapomniałem zmienić podkładki. No ale teraz już demontować całą łoś, żeby podkładki zmienić, no to już bez przesadyzmu. Wrzucam po prostu koła. No i teraz założenie kół i dokręcenie nakrętek kół. Niech was nie zmyli ten stereotyp, że szpilek się nie smaruje, bo będzie się odkręcało. Jest absolutna nieprawda. Jeżeli macie zdrowe gwinty, zdrowe nakrętki, nic tu się nie ma prawa odkręcić, a szpilki należy smarować ze względu na to, żeby nie fałszowało wam momentu dokręcenia. I pamiętajcie, że wszystkie nakrętki muszą wam dojść do samego końca dosłownie palcami. Jeżeli już jest coś nie tak, że wam stawia opór, to znaczy, że z taką szpilką coś jest nie tak. Jeżeli dokręcicie nawet ją z odpowiednią siłą, czyli 86 do 100 Nm, to może się odkręcić. Ale w innym wypadku nie ma dosłownie takiej opcji. Więc ja przykręcam resztę nakrętek, dokręcam to na te 86 do 100 Nm i wszystko będzie tutaj grało. Jeżeli chodzi o różnicę między w ogóle 30 a 60, bo oczywiście w książce 60 nie znalazłem, z jaką siłą dokręcić te nakrętki. Jest to podawane z książki z 30. To tutaj różnica jest taka, że w 60 jak widzicie macie 6 szpilek, a w 30 jest tylko 5. I stąd tak naprawdę te szpilki są, bo te szpilki właśnie między 30 a 60 niczym się nie różnią, więc momenty dokręcenia też są dokładnie te same. Tylko właśnie widzicie, zwiększyli ilość szpilek. Więc ja to dokręcam i będzie w porządku. No i ciągnik stoi już na własnych kółeczkach. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Także zabieramy się za dalszą część roboty. Zamontujemy sobie rozrusznik. No i rozruszniczek już wisi. Pamiętajcie, że jak dobieracie śruby nowe, bo tutaj każda była z innej parafii, to pamiętajcie, żeby sprawdzić jaka jest długość. Moje dosłownie się zatrzymają z milimetr przed płaszczyzną skrzyni biegów, bo pamiętajcie, że te otwory się kończą na skrzyni biegów, żebyście nie dobrali przypadkiem za długich śrub, które wam się zaprą o korpus i tutaj też mogą powodować naprężenia niepotrzebne i dokręcacie to z siłą tych 25-27 N i rozrusznik zamontowany. No i okej, rozrusznik przykręcony, zostaje jeszcze z tej strony tutaj alternator. No i okej, alternator założony. Jeżeli chodzi o te alternatory czy też prądnice, tutaj idą dwie śruby ósemki, 13-15 Nm w zupełności tutaj wystarczy. Tylko jest tego jedna bardzo ważna kwestia, bo te mocowania są jakie są. No i też to nie pasuje zawsze plugin. Po prostu już tak niestety jest. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jak sobie weźmiecie coś równego, to zobaczcie, jak to wychodzi względem alternatora, a kołem napędu wody. Nieduża jest ta różnica, ale widzicie, już jest. I ja teraz tutaj odkręcę to po prostu, wyciągnę. Podłożę tutaj z 2-3 podkładki, bo tutaj o tą odległość mogę sobie się spokojnie przesunąć tutaj jeszcze do przodu. I wszystko to się pięknie wtedy mniej więcej zgra. No może też idealnie nie będzie, ale na pewno będzie lepiej niż jest w tej chwili. Bo chodzi o to, że jeżeli macie tutaj coś skontowane, to raz, że mogą wam
trochę szybciej się zużywać łożyska na alternatorze, czy też na samej pompie. Bo to po prostu będzie powodowało dodatkowe naprężenia. Niepotrzebne. I druga sprawa to jest bardzo szybkie zużywanie się po prostu paska klinowego najzwyczajniej w świecie, bo on będzie cały czas szorował o jedną stronę i będzie się wydzierał dużo szybciej. Więc ja to skoryguję od razu i wrzucę tutaj pasek i jeszcze napinacz zamontuję do tego alternatorka. No i okej, wszystko udało się ustawić. Pasek już leci naprawdę bardzo, według mnie przynajmniej, ładnie. No to teraz napinacz. Teraz słuchajcie, tutaj to w ogóle był cyrk, bo w ogóle ten napinacz to było zamontowane o coś takiego, o tu jakoś tak. I tu później szedł jakoś ten kawałek blachy i to miało niby napinać ten pasek, a pasek to był o tak jak teraz, nie? Więc taka ciekawa kombinacja tutaj była. Nie wiem, kto to zrobił i jak i po co, ale teraz co do napinacza. Napinacz musiałem też skorygować, bo zobaczcie, jak on tutaj sobie wejdzie. To wcześniej był po prostu, że tak powiem, w tej pozycji, więc musiałem go po prostu delikatnie odprostować, żeby on tutaj ładnie, zobaczcie, dochodził na swoje miejsce. Tam mam podparte, tu jest się opiera, czyli nie będzie powodować żadnych naprężeń. Więc skręćmy to. Jeszcze paska nie mogę napiąć, bo jeszcze nie mam wentylatora, więc tutaj przyłapuję ten napinacz i zajmuję się wentylatorem. No i okej, zobaczcie, to wszystko ładnie już sobie pracuje. Oczywiście nie dokręcam tego jeszcze, dopóki nie napnę paska. No i wentylator też już, jak widzicie, założyłem. I teraz tak, tutaj idą takie króciutkie śruby 8 i powinny być takie dwie podkładki zabezpieczające, takie półksiężyce śmieszne, żeby to zabezpieczyć. Ja tych podkładek nie mogłem dostać, po prostu zastosuję podkładki sprężyste, śruby odtłuściłem, otwory też, sklejam to na klej do gwintów i na pewno mi się to nie odkręci. Moment dokręcania, jak zwykle z 8, 13-15 N. No i wszystko dokręcone, pasek również napięty. Także co? Chyba zaleję do niego olej i zajmę ustawieniem się początkiem tłoczenia. No i okej, początek tłoczenia mamy już ustawiony. Oczywiście macie film na kanale, jak to sobie dokładnie ustawić. A my lecimy po prostu dalej. Wjeżdżam tu z chłodnicą, montuję przewody, wszystkie gumowe i jesteśmy coraz bliżej ku końcowi. Chłodnica, jak widzicie, jest już na miejscu. Tak samo wjechał filtr powietrza od razu. Tutaj się nie przejmujcie, że nie ma opaski, później kiedyś tam zostanie założona. Na razie to jest tak założone, bo jest, ale to jest tak sztywno tutaj, że w ogóle nie można teraz tego ruszyć nawet, więc nie wiem, czy te opaski są konieczne, ale zamontujemy oczywiście. Wjechały wszystkie drążki, ale to też macie na filmie z ustawienia geometrii, także myślę, że jak będziecie sobie wymieniać drążki, to sobie poradzicie. Ale zajmijmy się takimi ważniejszymi rzeczami, bo jesteśmy coraz bliżej odpalenia. A, jeszcze zamontowałem od razu tutaj osuszacz od układu pneumatycznego. Zajmijmy się rzeczami ważnymi, czyli termostat. No i termostat. Rury, jak widzicie, mam założone. One są docięte jak są. Zakładam stare, nie zakładam nowych, bo te po prostu są w bardzo dobrym stanie. Jeszcze tylko po prostu tutaj sobie podoczyszczam szmatką część tych po prostu zanieczyszczeń, żeby to wszystko było dobrze. I teraz co tu się z termostatem dzieje? Jak widzicie, mam obudowę i powiem Wam, że obudowa według mnie jest piękna. Zobaczcie, nie ma żadnych nadlewów, nic. Jest po prostu tak, jak to powinno być. Nie wiem, co to w ogóle za producent, ale bardzo mi się podoba ta obudowa. No i dół mam nowy, a górę mam starą. I teraz czemu górę starą? No po prostu jest w dobrym stanie, nie będę jej wymieniał bez sensu. Tutaj ten kruciec nie wygląda najgorzej, więc nie będę sobie dodatkowych, że tak powiem, kosztów robił. Jeszcze to sobie przetrę delikatnie papierkiem, żeby wszystko wygładzić. No ale tutaj nie ma jakichś mocnych wżerów. No ale czemu dół jest nowy, a góra jest stara? Zobaczcie. Widzicie? Pourywały się wszystkie śruby. Próbowałem spawać, bo one ładnie wystawały, bo one się urwały po prostu na gładko tutaj
przy górnej pokrywce. Więc jak tak wystawały, no to nakręciłem normalnie nakrętki, obspawałem i zobaczcie, się po prostu pourywały na gładko. I zaraz wam powiem, dlaczego się tak dzieje. Ale najpierw po prostu wezmę tą pokrywkę, bo jak widzicie, czegoś takiego no założyć nie mogę, tak? Ale tą pokrywkę za chwilę odratuję. Po prostu wezmę papierek ścierny na szkle. Jak widzicie, u mnie ten papier na szkle to cały czas chodzi. I zaraz zobaczycie, co z tej pokrywki uda mi się po prostu wyrzeźbić. No i zobaczcie. Są jeszcze gdzieniegdzie takie centki. Ale też nie ma co tej obudowy aż tak drzeć. To już będzie w 100% szczelne. A z kolei jeżeli chodzi o obudowę, to powiem wam, chyba za bardzo pochwaliłem. Bo też rzuciłem, nie dałem za wygraną, zobaczcie, rzuciłem na papier. Bierze rogi, cyk, 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 a na środku dupa. Już nie jest to tak idealnie równe, jakby się chciało. I druga sprawa, no to chciałem przymierzyć śruby. I nie wiem, czy to uda mi się pokazać, o ten gwincik. Jest taki przyjechany, nie? Tutaj ten jako tako. Ale powiem wam, że w każdy otwór próbowałem... Zobaczcie, co się dzieje. W każdy otwór próbowałem wkręcić śrubę. Nie, się zacina. Po prostu muszę przejechać jeszcze gwintownikiem. I przejechać przede wszystkim to na papierze. No i okej, gwinty udało się odratować. I tak samo już przejechałem sobie powierzchnię. Jest znacznie równiej. Już na całej powierzchni zaczęło brać. Także już jest git. I teraz tak. Do środka idzie termostat. Klasycznie, że tak powiem. Jaki termostat używacie, już, że tak powiem, wasza sprawa. Ja mam w jednym mieszkowy, a teraz będę miał taki. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Chcę mieć po prostu porównanie. I teraz uszczeleczka na to idzie wszystko, prawda? Nasmarujcie uszczelkę smarem do łożysk tocznych albo olejem, jak tam wolicie. I śruby. Koniecznie śruby smarujecie też po prostu smarkiem. Żeby na całym gwincie tutaj został smar. Niech on sobie tam później może i kiedyś wypłynie. Ale to już będzie zabezpieczało ten gwint przed korozją, bo aluminium lubi się utleniać na tych gwintach i właśnie dlatego później są takie sytuacje, że te śruby się wam urywają, tak samo jak się urwały mi. No po prostu nikt tego wcześniej nie nasmarował. Więc ja teraz składam termostat, że tak powiem, do kubki. Tylko pamiętajcie, że jak macie tutaj tak wejście z głowic, wyjście na pompę do dołu, no to kruciec musicie oczywiście skierować tutaj ten do przodu, tak? Żeby nie było wątpliwości. I śruby przede wszystkim nie dowalacie nie wiadomo jak, tylko 5-8 Nm. I właśnie jak zadbacie o te powierzchnie, to tutaj żadnego silikonu nie trzeba, ani innych, że tak powiem, mas uszczelniających, tak? Typu, nie wiem, nie znam nazw. Po prostu ja tych nazw, sorry, ale nie znam. Silikon to dla mnie najpopularniejsza nazwa. Więc ja to wszystko smaruję, dokręcam i oczywiście pod śruby daję tylko i wyłącznie podkładki płaskie. I tu się nic nie będzie rozkręcać. I montujemy to od razu tam na miejsce. Parę opasek przykręcić. Chyba poradzicie sobie, co? I jeszcze przed założeniem termostatu to oczywiście wszystkie powierzchnie, z którymi się stykają rurki, delikatnie też sobie posmarować smarem do łożysk tocznych, żeby zabezpieczyć te elementy. Po prostu one nie będą wam korodowały, najzwyczajniej w świecie. Z gumą tu się nic nie stanie, co najwyżej tu się dobrze zwulkanizuje, to jest raz, i przewody też się wam raczej nie powinny suwać, a przynajmniej mi się coś takiego nie zdarzyło. A tak to po prostu zdejmuje czyściutkie, ładne po prostu te obudowy tych termostatów, one się po prostu nie zużywają już tak szybko. Więc dobra, ja to zakładam i będziemy zakładali tutaj obciążniki. No i okej. Przedni zaczep i obciążniki. Mocowanie do obciążników. Jedno idzie w ten sposób, drugie idzie w ten sposób, czyli zawsze musicie do wewnątrz wkładać te mocowanka. I teraz tu są śruby 16. Dajecie nowiutkie podkładki sprężyste, jeżeli używacie starych śrub, tak jak ja, i dokręcacie na 130 Nm. Zakładacie komplet obciążników. W zależności od tego, ile macie. Ja na przykład mam pełen komplet,
bo jeżeli macie, że tak powiem, mniej oryginalnie, to tutaj jeszcze takie płaskowniki są dospawane, żeby te obciążniki się zaparły. Ale u mnie ich nie ma, więc tutaj idzie pełen komplet obciążników. No i okej, zaczepik już siedzi na miejscu i teraz trzeba go dokręcić. To są śruby 12 i generalnie 50 N powinno wystarczyć, ale że to jest element konstrukcyjny i tutaj mamy dość sporo gwintu, to myślę, że jak dokręcicie na te 65 Nm, to będzie elegancko. No i słuchajcie, przód dokręcony, także wszystkie takie ważne elementy, które są potrzebne nam do rozruchu, są już, że tak powiem, na miejscu, bo tak w międzyczasie jeszcze zamontowałem zegary, takie po prostu pierdółki, które będą potrzebne do uruchomienia. Tak samo już zamontowane są akumulatory. Jeszcze teraz przed rozruchem oczywiście wyczyszczę tutaj filtr magnetyczny, więc muszę sobie odkręcić fotel, wyciągnąć filtr magnetyczny, go wyczyścić. Jeszcze zamontuję nową kierownicę, ale to już są takie drobne szczegóły. Czyli my widzimy się w kolejnym odcinku.